na szczupaka, na dużego drapieżnika. No i tak to wygląda. On się fajnie formuje. Cześć, witajcie. Tak jak obiecałem, robimy Fire Tigera. Super kolor na szczupaki i nie tylko, sadacze też na to fajnie biorą. A zrobimy to z najnowszych materiałów marki Syba i dokładnie to jest Predator Ultra. Dwa kolory, pomarańcz i zielony, oraz Predator Ultra Flash w kolorze takim żółtym. Oczywiście to są miksy różnych włókien, naturalnych, syntetycznych. Mało jednorodnego koloru, fajne włókna, przede wszystkim też, może tego nie wiem, czy to będzie widać, ale świecą pod UV. Także, a jak wiecie, to działa, tak? Nie jest to trudna mucha, jak u mnie na kanale, a materiał mi się bardzo spodobał. Dostałem próbki parę miesięcy temu i stwierdziłem, że po prostu muszę mieć wszystko. No i mam wszystko. A więc tak, robimy dokładnie ten wzór. Zielony grzbiet, żółty środek i pomarańczowy brzuszek. Kilka pasków markerem, złote oczka, zalejemy główkę żywicą UV. W międzyczasie wzmocnimy sobie elementy Super Glue. Wszystko będzie na haczyku 3.0 z moich serii. Oczka, holo, goldy, jeśli dobrze pamiętam, 9 mm. No i z takich materiałów można powiedzieć wszystko. Dobra nitka, mocniejsza. To jest akurat 100 denier typu GSP, to jest dokładnie Nano Strong, też Sybaja. No i z materiałów mamy wszystko, także zaraz zaczynamy. Tak wygląda ten wzór. 3 kolory, klasyk. Także coś, co warto mieć na szczupaka, na dużego drapieżnika, bo i nawet przynęty morskie w tej kolorystyce również są robione, więc czy słodka, czy słona woda, zróbcie sobie. Dobra, a więc tak, tu wszystko widzicie, czyli żółty środek, zielony, pomarańczowy, nie wiem, czy będzie widać, coś tam świeci, to co ja zawsze bardzo lubię, bo wiem, że to działa. No i tak, rozpoczynamy od haczyka oczywiście, tak, to będą moje 3.0, 655 seria. Chcecie dać większy, dajcie większy, chcecie dać mniejszy, dajcie mniejszy. Po prostu ten materiał sobie przytniecie na długość, jaką tam uważacie. I tak, mamy nić. To jest 100 denier typu GSP, czyli bardzo mocna. Podjeżdżamy nicią mniej więcej na wysokość grota. Obowiązkowo u mnie jakiś Super Glue. Niech to się wszystko trzyma, tak? Szczupak jest bez litości dla naszych przynęt. I to jest tak, wersja Flash, Hot Yellow. Tylko te wersje Flash mają niewielki dodatek Flasha. To nie jest mocno błyszczący materiał, czyli bym powiedział taki nawet fajny, uniwersalny. O, to wygląda tak. Ja sobie tutaj wezmę taki pęczek na przykład. Odkładam. No i tak sobie poprzekładam. Z końców powyciągam. Przełożę w drugą stronę. Tu to samo. Że będziecie, tak mówię, chcieli sobie zrobić mniejszą muchę, zrobicie mniejszą muchę. No i tak to wygląda. On się fajnie formuje. Jakieś odpadki zawsze będą. To jest tak, przykładamy w to miejsce. Lekko rozchodzę tak palcami ten materiał. Dwa luźne takie dociągam. To jest bardzo mocna nić, więc i tak, przyda wam się jakaś rureczka. Tu mam z jakiegoś tam flamastra. Ten materiał przełożyć tak jakby do tyłu. Też możecie tak pokręcić delikatnie i dociągacie mocno. Przechodzicie nicią
i lecimy do przodu. Tu są takie dwa zadziorki. Fajne, są takie kontrolne, mniej więcej wiadomo gdzie przynajmniej ten materiał, do jakiej wysokości, czy gdzie go złapać. O, dobra. Tutaj w to miejsce standardowo dajemy jakąś tam kropelkę kleju. Będzie się trzymać. Dobra. Tu zrobimy tak jakby na 2 razy, czyli tu mamy ten, powiedzmy, część tylną ogonową i teraz zrobimy dokładnie to samo na tej wysokości. Chcecie zrobić uboższą wersję, dajecie mniejsze pęki, łatwiej się wtedy rzuca muchówką przy spinningu. Spinningi się lubią na bogato, więc zrobimy taką wersję, powiedzmy, nie za super bogatą. Nić jest. Przymocowaliśmy. Też troszeczkę tak rozchodzimy ten materiał na boki. I znów mamy. Bierzecie jakąś igłę, możecie sobie to porozdzielać, jak jakieś włókna się tam posklejały. Bierzecie nożyczki, przycinacie to, co wam tam niepotrzebnie odstaje. No. Można powiedzieć, już mamy główną część. Prawda jest taka, możecie sobie zrobić i trzeci pęczek z tego samego koloru, wkleić oczka, macie muchę gotową. Ale robimy co robimy, robimy Fire Tigera. Dobra, tak samo była nić, jest i super glue. Dobra, no i tak, teraz robimy górę, później dół. Z tym razem jest to wersja bez flesza. Flash mamy tylko w tej środkowej części. Oczywiście będziecie chcieli sobie zrobić całą błyszczącą wersję. No to wszystko na wersji flash, tak? I tak samo tutaj bierzemy taki pęczek również. Też sobie poprzekładamy. Tu jest taki fajny zielony z dodatkiem jakichś czarnych włókien jeszcze, że nie ma on jednolitego koloru. To jest tak troszeczkę, tu jeszcze do przodu podchodzimy nicią. Dajemy na górę. Mamy, dobra, mamy. I zostawiamy tak jak jest. Obracamy. A z dolnej części damy pomarańcz, tak? To jest dokładnie Fluo Orange. Kolor oznaczony numerem 42. Tutaj jest pomarańczowe, czarne włókna jakieś widzę i nawet żółte. Dobra. Też taki pęczek. Poprzekładać. No i mamy, tak? Mamy też tutaj dajemy od tej dolnej części. Mocujemy w tym samym miejscu, co ten zielony. Mamy złapane w tym samym miejscu. Ja lubię w tym momencie właśnie posmarować nić super glue. Przeczesać do tyłu, raz, dwa, trzy. Dobra. No i mamy teraz jeszcze dodatkowo wzmocnione, tak? Tak to wygląda. Wracamy do góry. Zróbmy tak. Obracam na bok. Przeczeszę sobie do tyłu. Nitką przejdę pod oczko. I teraz z powrotem nasza rureczka.
Czeszemy do tyłu. Możemy sobie tak ścisnąć. Będziemy tu później oczka wklejać. Teraz musimy sobie to najlepiej złapać nicią. No, ok. Ja odrobinkę tutaj też daję teraz super glue na nitkę. Złapiemy sobie tą główkę, że tak powiem. A, i mi zjechało. Jak wam coś tu zjedzie, to się nie przejmujcie, bo wklejamy tu później oczka, wszystko zakryjemy, zalejemy żywicą, tak. Dobra. Wszystko się ładnie zakryło. Nitkę odrywamy, odcinamy. Jakąś igłą możecie sobie teraz te włókna gdzieś tutaj poukładać, troszkę do góry pociągnąć, te dolne troszkę do dołu. Jak widzicie, zielony jest taki dosyć długi. Jak będziecie chcieli, to sobie możecie zostawić. Ja staram się go troszeczkę przycieniować. Także jest już on taki krótszy. To samo z pomarańczem. Możecie to sobie nawet zrobić później, po tym jak już muchę wyciągniecie z imadła. Tutaj ten pomarańczowy też sobie przeczeszemy gdzieś tu do tyłu. Mniej więcej są podobnej długości, jest ok. Dobra. Troszkę się sypie z tego materiału, no ale przycinamy i tak dalej, także tak już jest. No i tak, możemy wklejać oczka, ale teraz bierzemy jakiegoś markera, tu mam jakiegoś pentela czarnego. No i musimy zrobić jakieś paski, tak? To jest Fire Tiger. Z tamtej strony od kamerki nie widzę dokładnie. Także z tej strony od góry troszkę. I tak ze 4-5 takich pasków. Można powiedzieć, paski mamy. I tak, bierzemy oczka. To są Holo Gold. Ja je przykładam tak nawet bez żadnego kleju. Mniej więcej od razu za tym, jak się oczko zaczyna, tak? Troszeczkę się to trzyma. Bierzemy żywicę. Dajemy ją od góry tutaj ładnie. Latarka UV. Obracamy. To samo od dołu tutaj zrobimy.
Przytrzymujemy oczka. Łapiemy latarką. No i oblewamy troszeczkę jeszcze bardziej te oczka. I tak wokoło, żeby ten szczupak nam te oczek tak by nie podhaczył. Bo wtedy je bez problemu zdejmie. To samo z tej strony. Latarka. Jeśli widzicie gdzieś, że jest troszeczkę za mało żywicy, dolewacie. Można powiedzieć, że mamy, tak? Gdzieś tam jakieś pojedyncze dłuższe włoski możecie sobie przystrzyc. Materiał fajny, tak mówiłem, trzyma profil. Nie jest super miękki jak jakaś owca islandzka. Jest w miarę dużo syntetyku, więc wytrzyma swoje. No i tyle. Bawcie się kolorami, tak? Czarny grzbiet, oliwka, co tam lubicie, tak? Bardziej naturalne, bardziej fluo. Są i fajne czerwienie w tej kolorystyce tych materiałów i wiele innych odcieni. Także dzisiaj mamy wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Macie pytania? Komentujcie. Zapraszam do kolejnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.